Dzisiaj o 8 rano w Miami było tylko i wyłącznie 3 stopnie. Can you imagine? A wstawiałam wam ostatnio na Instagramie, to było jakieś 2 dni temu, że w nocy było 0 stopni. Dwór tak wygląda, pełne słońce, palmy. I tak właśnie było o 8 rano i były tylko 3 stopnie. No. Ostatnio było kilka takich bardziej informacyjnych filmików na moim kanale, więc dzisiejszy filmik jest dla was wszystkich, którzy tęsknią za vlogami już. Muszę się przygotować na spotkanie, które mam jutro, ponieważ dzisiaj kończę pracę znowu późno w nocy, więc już nie będę miała innej okazji. I jutro z rana mam takie spotkanie z moją menadżerką w pracy w Starbucksie. Wiecie, jakiś taki feedback, jakieś moje mocne strony, moje słabsze strony i to głównie polega na tym, że ja mam najwięcej gadać, więc dostałam takie kartki z jakimiś różnymi pytaniami, itp. itd. Niezbyt przypadam za takimi rozmowami u nas przynajmniej. Mam wrażenie, że większość tych pytań to jest jedno i to samo. I dzisiaj pracuję normalnie 8 godzin i jutro będę w pracy praktycznie przez 10 godzin, więc długie te zmiany, ale o ile się nie mylę, to pojutrze mam wolne. Zaczynam pracę za niecałą godzinę, więc idę zjem moje burritosy, które z Milu prepowałam ostatnio i będę się szykować i jechać do pracy. W Starbucksie mamy taki dosyć, ja bym powiedziała, surowy uniform. Mamy mieć na sobie albo dżinsy, albo czarne spodnie. Możemy mieć na sobie tylko czarne bluzki, albo bez żadnego logo, albo jakieś takie małe logo, no albo te, które dostajemy od Starbucksa. Mam kilka jakichś różnych, z różnymi designami. Oczywiście musimy mieć spięte włosy, czapka, no i nasz fartuch. I powiem wam, że to jest niesamowite, że na przykład pracujesz z kimś, spędzasz z tymi ludźmi tyle czasu i ja się tam akurat z baristami to nie widuję poza pracą, ale tam z tą właśnie jedną kierowniczką przecież się czasami gdzieś widzę. I pamiętam, jak się z nią spotkałam. Słuchajcie, ogólnie w pracy, to wiecie, ona miała takie długie, czarne włosy, tatuaże, to ja myślałam, że ona ma bardziej jakiś taki, wiecie, rockowy styl, no nie? Pewnie w takim życiu normalnym, no bo tak to się widzimy w tym czarnym i w ogóle. A później się z nią spotkałam na kawę, a ona przychodzi, wiecie, spódnica, różowy taki jedwabny, znaczy bawełniany taki top. I miałam takie... Co? Po prostu każdy z nas wygląda tak inaczej. Te ciuchy plus, wiecie, ten kucyk i czapka, to my praktycznie wszyscy wyglądamy tak samo. I to powoduje, że jednak człowiek tak traci taką, wręcz mam wrażenie, trochę osobowość przez to, no ale... No przynajmniej nie muszę się martwić i zastanawiać, co zakładać do pracy. To jest akurat fajne. Dobra. No i gotowe. W te dni, kiedy pracuję do zamknięcia i jadę już do pracy, to mam takie poczucie, wiecie, teraz jest jasno i w ogóle środek dnia, a jak wrócę, będzie ciemno, wszyscy będą spali, to mam takie poczucie, że dobra, no to już jest koniec dnia, tak? No bo jadę do pracy, już po pracy idę prosto do łóżka i tyle, już jest koniec dnia. I z jednej strony to jest takie słabe, ale z drugiej strony miałam cały poranek dla siebie, pozałatwiałam swoje sprawy, więc mam wrażenie, że ja wolę taki grafik, niż tak, gdybym pracowała tak w środku dnia i wtedy ani z rana nie masz jakoś dużo czasu, ani wieczorem nie masz dużo czasu, plus jesteś zmęczony. Masz tak trochę tego czasu, ale nic takiego konkretnego, no nie? A tak jak się pracuje do takiej późnej nocy, to jednak cały poranek, jeszcze trochę popołudnia masz tego czasu i naprawdę da się coś załatwić. Więc w sumie to lubię, plus jeżdżenie do pracy bez korków chyba warte wszystkiego. Hejka, już jestem po. Chciałam wam coś nagrać w pracy, ale dosłownie nie było kiedy, nawet nie miałam do tego głowy, po prostu było bez przerwy. Od mojego powrotu z Polski mam wrażenie, znaczy nie mam wrażenia, tylko nie mamy wystarczająco ludzi. Podobno to jest jakoś tak od góry, od Starbucksa, że no, zmniejszają godziny itp. itd. No i przez to po prostu jest bardzo duża presja i bardzo dużo po prostu rzeczy do zrobienia. Brakuje zawsze jednej lub dwóch osób, więc wszyscy nadrabiają za to osoby, nie? Więc jest po prostu intensywnie. Już jest 23, ja dopiero wróciłam. Idę spać. Jutro się budzę i no, widzimy się jutro. Jutro będę w pracy właśnie przez tak 10 godzin, więc jesteśmy prawie 50% in, jeśli chodzi o te takie najtrudniejsze dni w tym tygodniu. Jeszcze tylko trochę. Dla was będzie kwestia sekund, kwestia może minut, a dla mnie całe dnie. No ale dobra. Widzimy się jutro.
zmusiłam Tomasa do pracy, bo się okazało, że ma spotkanie zamiast na 8:30 to na 8. Więc mam takie, Marina, możesz mi zawieźć do pracy, zaraz się spóźnię. I chyba na szczęście zdążył, ma jeszcze minutę, myślę, że zdążył. No, więc ja jestem w moich skarpetkach, w których spałam, bluzce, którą spałam, jedno co założyłam spodnie, dresy, żeby mi nie było zimno, ale słuchajcie, nawet nie mam majtek na sobie. Sweterek, okulary. Mówię, dobra, jedziemy. No i co? No i zdążyliśmy. Wow, ale poranek? Na pewno mnie to rozbudziło. Jedziemy do domu. O, to teraz naprawdę wyglądam bardzo amerykańsko w moim outficie. Tak jak widzieliście, poranek dzisiaj był bardzo niespodziewany, ale w sumie fajnie się rozbudziłam, przyjechałam trochę. Zaczynam pracę gdzieś za godzinkę i się okazało, że ja mam to spotkanie z moją menadżerką 1 na 1 i zapomniałam, że ogólnie co 2 tygodnie we wtorki mamy spotkania kierowników. Jest tam nas co? No, jest nas 5, jest nasza menadżerka, no i rozmawiamy o różnych rzeczach, co jest nowego, co jest nie nowego, jakie mamy cele, które nam się udało osiągnąć, których się nie udało osiągnąć, czy jest coś, o czymś powinniśmy porozmawiać, czy coś się wydarzyło. Rozmawiamy o naszych baristach, kto gdzieś coś musi może polepszyć, z kim mamy problemy, z kim jest wszystko okej. No, baristów mamy raz, policzyłam chyba z 40, więc w sumie sporo nas tam jest, ale nasz Starbucks jest najbardziej obleganym Starbucksem w całym tym district, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, więc mamy bardzo dużo sprzedaży, bardzo dużo ludzi, ciągle bez przerwy i no jest intensywnie. Więc mam najpierw spotkanie to 1 na 1, później mamy spotkanie kierowników, później mam takie 30 minut niczego, tak jest w moim grafiku, i później zaczynam taką normalną, po prostu długą 8-godzinną zmianę, więc wszystko w kupie to jest mniej więcej 10 godzin, więc dzisiaj długi dzień, ale tak jak mówię, już po dzisiejszym jutro mam wolne. Więc właśnie teraz co zrobię, tak przejdę sobie trochę przez te moje notatki na to spotkanie 1 na 1 i tak poza tym jeszcze sobie po prostu zaplanuję jutrzejszy dzień, wiem, że tam spożywkę muszę zrobić, że jak się jutro obudzę, to żebym wiedziała dokładnie, co jest przede mną i co muszę załatwić i co robimy. Dobra, mam nadzieję, że nie jest zbyt głośno, bo ta lodówka tutaj jest dosyć głośna. Boże, słuchajcie, ile się dzieje. Jestem tak pamięta, teraz będę wyciągnąć nasze pastries. Tutaj je mamy. Mamy kilka nowości, które będą dostępne od jutra. I zawsze jak to robię, to niby jest gorąco, bo człowiek puszcza rzeczy, ale czasami się tak robi zimno od tej zamrażarki. No, więc zrobiłam sobie kawę. Włączyłam brown sugar syrup, który bardzo lubię, z moką, z bitą śmietaną i taką czekoladową posypką. Więc to będziemy teraz ogrzewać, żeby jakoś sobie uprzyjemnić ten moment, bo jestem padnięta. A z takich nowych rzeczy pokażę Wam, co wychodzi, więc będziemy mieć takie, jest trochę jak takie brownie, ale z, nie wiem, czy to będą jakieś z jakimiś jagodami. Kolejna nowa rzecz to będzie taki à la croissant. Jeden jakiś taki cytrusowy, a jeden ciasteczkowy. Będziemy mieć chlebek czekoladowo-pistacjowy, więc takie à la, wiecie, Dubai chocolate. Będziemy też mieć chleb matcha i truskawka. Tutaj będą takie jakby kawałki z pistacją w środku, czekoladowe. I to w sumie tyle. I to wszystko wychodzi jutro. Dobra, nareszcie się trochę uspokoiło i patrzcie, jest 20:20 i właśnie jestem na mojej 30-minutowej przerwie. I tak pomyślałam, że Wam pokażę te napoje, które dzisiaj wyszły. Może kogoś z Was to interesuje, zwłaszcza, że to jest, tak jak to zobaczyłam, US only, czyli tylko w Stanach. I jedna z nowości to jest to frappuccino, strawberry shortcake. I w ogóle możecie zobaczyć, jak to u nas wygląda z naszej strony, gdy my się uczymy, jak robić dane napoje. No i tu macie przykład, że na przykład na sam dół dajemy puree truskawkowe, później dodajemy mleko, whole milk, takie normalne tłuste mleko, do pierwszej linii, później to dajemy do blendera, później dajemy tyle tych pompek syropu, tutaj wchodzi cinnamon dolce, do małego dajemy 1, do średniej wielkości 2, do dużej też 2, później dodajemy lód, później dodajemy taki frap kremowy, bo to frappuccino nie ma w sobie kawy. I tu też są ilości, co klikamy, co się później dalej dodaje, później tutaj chyba się daje właśnie taki karmel, posypkę na górę, no i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jeden z napoi. Nie pokażę Wam chyba teraz wszystkich, bo nawet nie spamiętam, ale pokażę Wam kilka. Kolejny to jest taka matcha. Matcha z jagodami. O,
podwójna jagodowa matcha. Tak ona wygląda. I tutaj dajemy, jaka to jest ta zimna pianka? Malinowa. Dobra, więc to jest malinowa pianka, no i chyba to truskawkowe pióre na dole. No i oczywiście matcha. Co jeszcze mamy nowego? A, wiem, że jeszcze mamy chlebek bananowy matcha, coś takiego. Ice banana bread cream matcha, tak. I tutaj mamy tą zimną piankę, jest ona właśnie bananowa, razem z chyba ten brown sugar syrup. Tak, dokładnie, nie, brown sugar dajemy do matchy. Nie wiem, nie pamiętam. Ale brown sugar, jak mnie oglądacie, to wiecie, że to jest mój ulubiony syrop i to jest właśnie ten, który dodajemy, żeby zrobić ten taki smak takiego chlebu w tym. O, no i mamy jeszcze właśnie to cold brew o smaku białej czekolady i truskawki. No i właśnie ta pianka to jest zrobiona ze truskawką, z białą czekoladą, no i ma jeszcze takie czekoladową posypkę, takie czekoladowe wiórki. I jeszcze jeden jest, no jakbym mogła wam nie wspomnieć. Napój, słuchajcie, Mr. Beast, Pan Beast, nie wiem jak się nazywa, Pan Bestia, Mr. Bestia i on się nazywa Cannonball Drink. I to jest praktycznie połączenie tego Strawberry Acai Refresher i Mango Dragon Fruit Refresher, więc tu się po prostu miesza te dwie rzeczy, no i właśnie jest napisane Mr. Beast, więc teraz bardzo dużo ludzi to zamawia, ale to nie jest, dobra, jedna z naszych baristek mnie trochę rozproszyła, ale mówiłam o tym, że to nie jest nowość dzisiejsza, to już jest od, nie wiem, jakichś 4 dni czy coś takiego, ale no taka ciekawostka. Oficjalnie jest 22:47 i skończyliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wam wspominałam, że miałam mieć te wszystkie spotkania i później 30 minut niczego w moim grafiku, że jakby bez pracy. I później miałam być z powrotem, no to nie było tych 30 minut, tylko normalnie pracowałam. Więc oficjalnie od 12:30 do 22:45. Nice. Na początku muszę przyznać, że było mega ciężko. Po prostu po pierwszych 4 godzinach już byłam tak padnięta, ledwo miałam oczy otwarte, bo po prostu tyle się działo. Tyle rzeczy na raz, to nie jest robota dla każdego. Wciąż wolę to od siedzenia przed laptopem chyba w pracy przez 8 godzin dziennie. Ale no, byłam wycieńczona, to też nie jest proste. Ale no, już później było lepiej. No i dopiero co wam nagrywałam, dla mnie 2 dni temu, że mam właśnie takie 2 dni po prostu dłuższe, cięższe, ale że środę już będę miała wolną, czyli jutro. No i tak, już jesteśmy zrobione i jutro wolne. I zobaczymy, co jutro będziemy porabiać. Jutro po prostu chillera. Znaczy, chcę iść na siłkę z rana, ale tak poza tym chillera. Zrobiłam sobie herbatkę, moją ulubioną Chamomile Blossom Tea w Starbucksie przed wyjściem. Mam cieplutką i jedziemy do domu. Tomasz już śpi zapewne. Raczej na pewno. I tak wygląda moje prawdziwe życie, kochani. Jeśli wam się podoba i jeszcze nie subskrybujecie, to tylko taka przypominajka, że możecie zasubskrybować. Bo ja widzę w tych moich statystykach, że nie wiem, musiałam sprawdzić, wrzucę wam tutaj, ile osób, które oglądają regularnie, nie subskrybuje. I mam takie excuse me, to ja tutaj wkładam tyle pracy i ci się podoba i ty tu jesteś i nawet jeszcze nie kliknąłeś w subskrypcję? Nie no, rób ta co chce. Widzimy się jutro. Cheers! Dzień dobry, jest godzina 9:40 i jestem tak przytulnie się czuję, tak cozy, że wcale mi się nie chce iść na siłownię, ale trzeba iść. Trzeba iść i mój taki trik w momentach, kiedy mi się nie chce czegoś robić albo nie chce gdzieś iść, no to przykład taki właśnie z siłownią, to ja sobie myślę tak, dobra Mali, po prostu załóż te ciuchy na siłownię, a później po prostu wsiądź do auta, później po prostu pojedź na tą siłkę, później po prostu wejdź na tą siłownię. No jak już jesteś na tej siłowni, to masz takie, no dobra, no to poćwiczę, już mogę wyjść. No, więc teraz mi się strasznie nie chce, ale jak na razie to po prostu założę strój na siłkę. No i pięknie, no i teraz, aby jeszcze wsiąść do samochodu. No i teraz, aby dojechać na siłownię. Dobra, no i dojechane. Boże, jak gorąco mi od tego słońca się zrobiło. Nareszcie normalna pogoda. Teraz, aby dojść tylko na tą siłownię i zobaczymy. Wiecie co, robiłam ręce i teraz normalnie ledwo trzymam
telefon w rękach. Ale pamiętacie jeszcze to miejsce? O, sorry. Pamiętacie, jak tutaj mieszkałam? Trochę za tym tęsknię. Jest tutaj tak ślicznie. I ten basen, jak na niego chodziliśmy. Nadal mieszkamy, tak jak mówię, z Tomasem w miarę blisko tego miejsca, dlatego tu chodzę na siłownię. Ale no, cudnie. Teraz wiadomo, były to takie chłodniejsze dni, więc woda zapewne jest zimna. O kurde. O mój Boże, ale lodowata. No nie ma opcji. Będziemy musieli jeszcze przeczekać kilka miesięcy, żeby z powrotem korzystać z tego basenu, no ale nie zmienia to faktu, że ten budynek jest po prostu cudowny. Bardzo dobrze mi się tu mieszkało. Czasami były jakieś takie, wiecie, problemy ze współlokatorkami, jak to zawsze. Tak samo jak i w naszym domu zawsze jest, jak się mieszka ze współlokatorami, to są jakieś problemy. Ci, którzy mnie oglądają, to wiecie, że tutaj jest taka maszyna z kawą i myśmy z Tomasem sobie tutaj chodzili i z rana pili kawę. I ostatnio chyba coś tutaj nie działało, bo remontowali jakąś tą część taką wspólną. Ale teraz jak wjeżdżałam na górę, tutaj właśnie na tę siłownię, to poczułam zapach tej kawy. Ona ma jakiś taki specyficzny właśnie zapach i ona była tak smaczna. I myśmy sobie tutaj z Tomasem siadali. Czekajcie, bo tu trzymam wszystko w rękach. O tu, na tych krzesełkach tutaj siadaliśmy z rana, jedliśmy jogurt i piliśmy tą kawę z tej maszyny. Że wiecie co? Jak jest ta kawa? Czekajcie, pokażę wam jeszcze tutaj ten widok. W ogóle widzicie to tutaj? Budują most. Więc my tutaj mieszkamy, to jest jeden budynek, w którym mieszkałam. To jest ten drugi, w którym mieszkałam. I tutaj był kiedyś most i słuchajcie, on się zawalił i wiele ludzi zmarło. I tak przez długi czas nic tu nie było i teraz znowu budują, żeby po prostu wszyscy uczniowie nie chodzili przez te pasy, przy tej, wiecie, przez tą drogę, tylko normalnie przez most. Więc no, wielki, budują. Mówię, ta kawa tak mi zapachniała. Miałam takie, kurczę, no nie mam żadnego kubka, żeby sobie nalać, ale teraz jak sobie myślę, chyba dokończę wodę i sobie wleję kawę tutaj. Nie chciałabym pić kawy z kofeiną, bo mam wrażenie, że ona powoduje, że się zaczynam jakoś stresować, ale dla tej kawy to jest to warte. Tu jest ta nasza ukochana maszyna. Trzymajcie kciuki, zobaczymy, czy zadziała. Dobra, pogadałam sobie przez chwilkę z wami na Instagramie, bo z ludźmi na Instagramie zrobiliśmy sobie 10-dniowy detoks od kofeiny. I tam właśnie wam opowiadałam, jak się czuję i w ogóle, no bo to już mam zwykłą kawę tutaj. Jeśli chcecie wpaść na Instagrama i też być bardziej właśnie na bieżąco i widzieć się jako tako codziennie, czasami gdy pracuję tak jak teraz, no to bardziej nagrywam na YouTubie, nic tam się nie odzywałam. Ale staram się być tam aktywna, więc jest o wiele lepiej niż co tam było kilka miesięcy temu. A teraz co? Jedziemy do Aldi po spożywkę. Po składniki na meal prepowanie. Na to moje burritosy. Parkowałam sobie obok Cybertrucka. Jak byłam w Polsce, to chyba nie widziałam ani jednego. Tutaj w Miami widzę je ze 3-4 dziennie. Dosłownie są po prostu wszędzie. Wszędzie one tutaj są. Już się tak do nich przyzwyczaiłam, że mnie to nawet nie rusza. Kiedyś miałam takie, no matko, patrz, Cybertruck. A teraz są wszędzie. I w gorszych dzielnicach, i w lepszych wszędzie po prostu. Patrzcie, co kupiłam. Nie mam bladego pojęcia, jak dubajska czekolada faktycznie powinna smakować, jak ona powinna wyglądać. Chciałam kiedyś kupić dubajską czekoladę od Lindora, z Lind, bo widziałam, ale koniec końców nie kupiłam, a teraz już jej nigdzie nie widzę. I tak właśnie co chwilę gdzieś widzę te różne rodzaje dubajskiej czekolady. Nigdy nie próbowałam i zobaczyłam tą i myślę, biorę, spróbuję. Nie mam pojęcia, jak to ma smakować, ale może kiedyś będę miała okazję spróbować taką prawdziwą, tą dubajską czekoladę i wtedy będę mogła nawet ją do czegoś porównać, więc pomyślałam, w końcu spróbuję, bo to chodzi za mną już nie wiem jak długo. Jeśli próbowaliście oryginalną, bądź znacie jakąś dobrą dubajską czekoladę, możecie dać mi znać, to może kiedyś kupię gdzieś w Polsce. Zobaczmy. Nie mogę się doczekać, więc próbujemy od razu teraz. Dobra, zobaczmy. Oj, 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 o jakie to jest grube. Okej. Tak to wygląda.
gościu, naprawdę. Mówię, w życiu nie próbowałam. Ale jaja. Nie wiem czemu, słyszałam wiele ludzi, którzy próbowali jakieś dubajskie czekolady, wiadomo, z różnych firm i bardzo często mówili, że niedobre, że niefajne, że dziwna struktura, więc myślałam, że to takie właśnie będzie, a jest mega smaczne. No to teraz będę miała nową zachciankę z Aldi. Gdy ja z Tomasem byliśmy w Polsce na święta 2 lata temu, to znajomy naszego znajomego tutaj w Miami, który też jest z Argentyny, to jest bardziej Tomasa znajomy, jest Polakiem. Czyli Tomas miał znajomego, jest obydwoje tam z Argentyny, jest taki dorosły pan i on nam powiedział, że jak już mnie poznał, to był takie, o, jeden z moich tam przyjaciół, dobrych kolegów jest Polakiem, no nie? I gdy byliśmy w Polsce, to ten właśnie znajomy z Argentyny dał mu znać, temu Polakowi, że my jesteśmy i w ogóle i tak nas ugościł i z nami jeździł i poznaliśmy właśnie go, jego całą rodzinę, no po prostu wspominamy to mega, mega, mega. I teraz, słuchajcie, minęły 2 lata. I teraz oni tutaj są i właśnie jadą, tam część z nich już właśnie leci do Polski, więc odwożą tam ich na lotnisko. I możliwe, że przez to, że my mieszkamy w miarę blisko tego Miami International Airport, czyli tego głównego lotniska w Miami, z którego na przykład można właśnie do Polski lotem polecieć bezpośrednio, więc możliwe, że do nas wstąpią. I mam takie, wiecie, moje polskie myślenie, chciałabym czymś ugościć, a my tu nic nie mamy w tym domu. Wiecie, tak po studencku tutaj mieszkamy, tyle mam jedzenia, co na mój meal prepping, no nie? Więc tak śmiesznie, no ale dobra. No i tak będzie fajnie, ale wiadomo, no, tak jednak polskie myślenie, że kurczę, trzeba jakoś ugościć. Przyjechali do nas znajomi, jedziemy do centrum handlowego, ale zatrzymaliśmy się w Chick-fil-A, bo i chłopiec Jasio miał ochotę i ja też miałam ochotę i patrzcie, jakie mają walentynkowe teraz opakowanie. I też Chick-fil-A nie ma w Polsce, więc miałam takie, jedźmy do Chick-fil-A. No i sobie siedzimy tutaj i będziemy jeść. Już dawno nie jadłam Chick-fil-A, więc jestem podekscytowana. Wszędzie w mediach społecznościowych mówią o tym, jak przez to zimno wszędzie leżą zamarznięte albo takie zdechłe, no nie wiem, iguany. Damn. Jest pierwsza jaką widzę. Ja nie widziałam żadnych, nie wiedziałam, czy to jest fake, czy to nie jest fake. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj już jest kolejny dzień. Tak jak widzieliście, byliśmy z Tomasem na spacerku z rana. Teraz robię sobie kawkę, tym razem robię decaf, bez kofeiny. I usiądę i sobie coś z rana obejrzę na YouTubie. Jest takie śmieszne w sumie, że ja sama nagrywam na YouTubie i sama też tego YouTube'a oglądam. Jest takie trochę, tylko ma się trochę inną perspektywę na to.
Kawuśka z rana jak śmietana i moje ulubione kubki z Duki. I love them so much. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o vlogaskach właśnie takich realistycznych, o powrocie do tych vlogów po tych kilku takich informacyjnych filmikach. Jak Wam się podoba taka dynamika, że jest trochę takich filmików, trochę takich. I do zobaczenia za tydzień. Jeśli chcecie coś zobaczyć wcześniej, to zapraszam na Instagrama, bo tam pewnie już jestem, albo będę jutro, albo będę pojutrze. No i jeśli Wam się tutaj podoba, jeszcze nie subskrybujecie, to pamiętajcie, aby przycisnąć przycisk subskrypcji. Buziaczki i papa. Już skończyłam Wam nagrywać tego vloga, ale przyszły te nowe pastries. To są takie ale croissanty ciasteczkowe. Tutaj jest to takie jasne brownie z jakimiś tymi borówkami. Tutaj jest matcha, a tutaj dubajska czekolada. What you said is spinning in my head. I just wanna pull you closer in this bed. Take me back into your arms, and I'll never let you down.